Dzień dobry, cześć wszystkim. Nazywam się Jacek Frąś. Mieszkam w Polsce, niedaleko miasta Gdańsk, ale wychowałem się w Łodzi. Łódź jest stolicą polskiego komiksu. Uważana jest za stolicę polskiego komiksu, ponieważ odbywa się tam największy festiwal komiksu w Polsce. Jest to Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. W tym roku niestety musiał odbyć się online. Zajmuję się rysowaniem komiksów od dziecka. Są to komiksy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Zrobiłem sporo ilustracji do książek dla dzieci. Zrobiłem również autorską książkę Balbina i Bambak, opowiadającą o przygodach dziewczynki, która ma na imię Balbina, i takiego stworka Bambaka. Moja twórczość głównie skupia się na komiksach tworzonych w tradycyjnej technice, to znaczy robię je na papierze. Obecnie pracuję nad dosyć dużym projektem. Tu mam oryginały stron, który przewidziany jest na kilkaset stron. Ja mam ledwie kilkadziesiąt. Pracuję głównie przy użyciu tuszu, ołówka, potem skanuję sobie planszę do komputera i koloruję w Photoshopie. Do zleceń bardziej komercyjnych podchodzę z mniejszym jakimś osobistym podejściem i najczęściej robię je w 100% w środowisku cyfrowym, czyli w Photoshopie. W 2006 roku miałem okazję poznać część rosyjskiego, moskiewskiego środowiska komiksowego. Odbywał się wtedy przy okazji festiwalu w Łodzi taki projekt City Stories i to była jego pierwsza edycja. Przyjechali wtedy do Łodzi, przyjechało 4 rysowników z Moskwy. Postaram się wymienić ich imiona. Byli to Askold Akiszyn, Konstantyn Komardin, Alim Wielitow oraz Chichus. Z Chichusem zrobiliśmy wspólnie komiks, który znajduje się w tej antologii. Ona jest zarówno w języku rosyjskim, jak i polskim. Z jednej strony jest polski, z drugiej rosyjski. Zrobiliśmy historię opowiadającą o kradzieży mojego psa. Mieszkałem wtedy w Łodzi, miałem psa Bertę. Berta została któregoś dnia ukradziona spod sklepu. Chichus zrobił scenariusz i uzgodniliśmy rysunki, ja to narysowałem. Oprócz tego w tym albumie są jeszcze 3 inne historie. Każda była robiona w duecie Polak-Rosjanin. Bardzo polecam ten album, ponieważ są tu bardzo dobre historie robione przez zupełnych profesjonalistów. Do moich ulubionych należy historia Konstantyna do scenariusza Grzegorza Janusza. Grzegorz Janusz zrobił również scenariusz do komiksu, który jest prezentowany na wystawie w Moskwie. Jest to Tragedia Płocka. Komiks wydany wiele lat temu przez Galerię Sztuki w mieście Płock. Opowiada, nawiązuje do starej baśni o księciu płockim, do którego pewnego dnia przybywa trupa 3 aktorów, którzy okazują się diabłami i przedstawiają historię na wpół zmyśloną, a na wpół rzeczywistą. Cała historia jest bardzo mroczna, krwawa. Kończy się dla tego księcia płockiego bardzo źle. Komiks był bardzo dobrze wydany. W środku można było znaleźć dodatkową książeczkę Dzieje Ziemowita III Piasta Płockiego oraz monetę, którą specjalnie zrobiono na potrzeby tego komiksu. Jest to rzecz dzisiaj praktycznie nie do zdobycia. Wydanych było kilkaset egzemplarzy, ale komiks uważam, że jest bardzo dobry. Moim najpoważniejszym projektem komiksowym, w którym brałem udział, jest to komiks Totalnie nie nostalgia do scenariusza
Wandy Hagedorn. Nad tym komiksem pracowałem kilka lat. Wanda Hagedorn jest Polką, która wyemigrowała do Australii i postanowiła opowiedzieć dzieje swojego dzieciństwa i młodości, które spędziła w Polsce, w Szczecinie, po wojnie, w czasach komunizmu. Komiks powstawał bardzo długo, około 3 lat. Jest dosyć gruby, ma kilkaset stron. W trakcie rysowania musiałem wszystko konsultować z Wandą. Ona była główną konsultantką, scenarzystką, pomysłodawczynią, jak również finansowała ten projekt. Podsyłała mi dużo zdjęć, opowiadała dużo szczegółów ze swojego życia. Ja musiałem dopytywać o różne rzeczy, niektóre rzeczy poprawiałem. Komiks został bardzo dobrze przyjęty w Polsce. Przeczytali go ludzie głównie, którzy zajmują się książkami. Miałem wrażenie, że w końcu komiks w Polsce znalazł przerzucił może jakiś pomost pomiędzy czytelnikami książek a czytelnikami komiksów, ponieważ w Polsce ciągle pokutuje ten mit w niektórych środowiskach, że komiks jest czymś niepoważnym, co nie zajmuje się historiami dla dorosłych, tylko jest bardziej skupiony na historiach dla dzieci. Oczywiście ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że komiks może być zarówno taki poważny, poruszać tak samo poważne treści jak książki i filmy, jak również być znakomitą literaturą dla dzieci i młodzieży. Praca rysownika, artysty komiksowego w czasie pandemii nie różni się za bardzo od pracy w czasach bez pandemii. To znaczy, tak czy siak siedzę w tym samym miejscu, w którym bym siedział i mozolnie powstaje plansza za planszą. Oczywiście w zależności od tego, ile plansza potrzebuje szczegółów rysunkowych, robię to szybciej albo wolniej. Ale generalnie pandemia raczej nie zmieniła trybu mojej pracy. Komiks w Polsce myślę, że jest bardzo różnorodny. Nie byłbym w stanie powiedzieć, czy jest jakaś jedna cecha poza tą różnorodnością, która go charakteryzuje. Właściwie każda artystka, każdy artysta, który w Polsce zajmuje się komiksem, ma swój własny styl i jego rzeczy są bardzo niepowtarzalne, bardzo łatwo je rozpoznać wśród innych komiksów. Mamy bardzo prężnie działającą scenę komiksu niezależnego, wydawanego przez autorów za własne pieniądze i sprzedawanego albo przez internet, albo na imprezach. Oczywiście w tej chwili głównie przez internet. Mamy bardzo profesjonalnych rysowników, którzy z rysowania żyją. Oni pracują nie tylko przy komiksie, ale również przy filmach animowanych czy przy reklamach. Mamy sporo rysowników, może nie sporo, kilku rysowników, którym udaje się publikować cyklicznie za granicą w największych wydawnictwach europejskich i amerykańskich. I do sytuacji z mojego dzieciństwa, kiedy komiksów było bardzo niewiele i kiedy wszystkie komiksy były właściwie wykupywane na pniu, bo dzieciaki bardzo tego chciały, a komiksów nie było za dużo. W tej chwili myślę, że jest bardzo dobra sytuacja, aczkolwiek zawód komiksiarza w Polsce nie jest jakoś specjalnie prestiżowy. Nie łączy się na pewno z dużymi zarobkami i myślę, że każdy pracuje bardzo indywidualnie nad tym, żeby być w stanie wyżyć z rysowania tylko komiksów. Miałem okazję być kilkukrotnie w Rosji, ponieważ jestem również perkusistą. Tam ponownie spotkałem Chichusa i nie był to niestety festiwal Komisja, na który bardzo chciałbym kiedyś pojechać, ale z mojego pobytu w Rosji, w Moskwie, w Petersburgu mam same dobre wspomnienia. Bardzo chciałbym jeszcze raz odwiedzić Rosję. Gdańsk leży bardzo blisko okręgu kaliningradzkiego, no ale to jednak nie aż tak blisko, żeby można było się tam wybrać na weekend. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam cały festiwal Komisja. Mam nadzieję, że edycja online w czasach pandemii uda się i cóż, i że wszyscy w zdrowiu doczekamy do przyszłego roku, kiedy to festiwale i inne imprezy będą mogły się odbywać normalnie.
Pozdrawiam również swoich znajomych z Rosji, z tego projektu, jak również muzycznych znajomych, u których spaliśmy, gdy mieszkaliśmy w Moskwie, którzy okazali nam bardzo dużo serca i pomocy, ponieważ mieliśmy awarię naszego samochodu, musieliśmy ten samochód na dobrą sprawę zostawić. Oni nam bardzo pomogli, okazali się wspaniałymi ludźmi i cóż, uwielbiam Rypina, uwielbiam Pielewina, uwielbiam rosyjską kulturę i sztukę i wszystkich serdecznie pozdrawiam. Do widzenia. Привет, ребята!